Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane i dzisiaj mam dla Was grę, która myślę, że większości z Was jest znana i będzie to Kingpin Life of Crime. Wydana w 1999 roku przez firmę Xatrix. Będzie łabędzim śpiewem tej firmy, ponieważ Kingpin miał dość sporego pecha, o czym zaraz powiem. W tamtym czasie, 2 lata wcześniej, w 1997 roku wychodzi Quake 2. Quake był ogólnie grą, która wyznaczała jakby trendy w grach FPS. Nie chodzi o to, że wymyślała coś nowego, bo w zasadzie w tamtym czasie wszystkie gry FPS troszkę polegały na tym samym. Mieliśmy po prostu dość liniowe poziomy, przejście z punktu A do punktu B i kolejny poziom, i kolejny poziom, i kolejny poziom. Czasami wzbogacony jeszcze szukaniem na przykład trzykolorowych kart. Tak? To zapoczątkował w zasadzie Wolfenstein i potem to będzie przez lata powtarzane, że szukanie tych kluczy czy kart, które otwierają kolejny element poziomu. I Quake był taką grą, która w zasadzie, można powiedzieć, w pewien sposób wyznaczała trendy. Dzisiaj myślę, że może nie, dzisiaj to nie. Jeszcze parę lat temu myślę, że taką grą, która wyznaczała trendy, był Call of Duty. Przynajmniej jeżeli chodzi, no tak, w sumie Call of Duty nie tylko jeżeli chodzi o single player, ale też i o multi, natomiast w tamtym czasie to był Quake. I wszystkie te gry były ogólnie troszkę na jedno kopyto. One czasami starały się pokazywać coś nowego, ale w gatunku strzelanek FPS, tam nic się za bardzo nie działo. No i nagle pojawia się Kingpin. Pamiętam, że pierwszy raz, gdy uruchomiłem Kingpina, pamiętam, jak byłem zafascynowany tym, jaka ta gra jest brudna. Tam wszystko, oczywiście to nie są te czasy, kiedy mieliśmy mnóstwo detali, ale powiedzmy te tekstury, wszystko było takie brudne, takie usyfione. Normalnie jakbym się w łodzi po prostu poruszał. I Kingpin był dosyć prostą grą, jeżeli chodzi o fabułę. Tam w zasadzie fabuła to nie istniała. Mieliśmy jakiegoś draba, który dostał wciry od dwóch innych, no i on postanawia się zemścić. No i głównie chodzi o to, żeby dojść do tytułowego Kingpina, który jest jakby wodzem całej tej mafii. Cała akcja dzieje się prawdopodobnie w latach 30., aczkolwiek troszkę w alternatywnej rzeczywistości. Dużo mamy tutaj takich motywów troszkę art deco i w zasadzie fabularnie to wszystko. Nasz bohater musi dojść do tego Kingpina. Owszem, gra obfitowała, ciężko powiedzieć, że obfitowała, posiadała pewne zadania poboczne, które można było wykonać, ale to nie było konieczne. Zaraz o tym zresztą powiem. Jednak Kingpin był zbudowany troszkę na innej zasadzie. W odróżnieniu od innych gier FPS, gdzie mieliśmy jakiś teren i ten teren był jakby jedną planszą, tutaj mieliśmy kilka połączonych ze sobą terenów, między którymi można było swobodnie się poruszać. No i do tego dochodziło to, że dochodziły, można powiedzieć, elementy przygodowe, to troszkę za mocno powiedziane. Powiedzmy, że dostawaliśmy zlecenie, na przykład na samym początku dostawaliśmy zlecenie, że trzeba coś przynieść z magazynu, no i trzeba było iść do tego magazynu, przynieść, w zamian za to dostawaliśmy pistolet od sprzedawcy w Lombardzie. I gra ogólnie polegała troszkę na tym, że trzeba było wykonywać jakieś takie zadania, chociaż tak jak mówię, nie nazwałbym tego stricte elementem przygodowym, aczkolwiek pojawiały się takie elementy troszkę bardziej, gdzie trzeba było troszkę się zastanowić, nawet nie zastanowić, tylko troszkę podchodzono inaczej do tematu. Pamiętam, że w pierwszej planszy jest coś takiego, gdy musimy się dostać do tego magazynu, żeby zdobyć ten element dla sprzedawcy w Lombardzie i nie mamy pistoletu, więc jak to zrobić? Otóż w jednej z lokacji działa radio i oni tam słuchają jakiegoś meczu i w momencie, kiedy chyba jest, nie wiem, w baseballu, tam przyłożenie, cokolwiek, no to wszyscy się zbiegają do tego radia i wtedy możesz prześlizgnąć się bokiem do tego magazynu. I to było fajne. Ja muszę przyznać, że ten element był fajny. Niestety był on jednorazowy, bo potem już niestety takich elementów w grze w sumie się nie uświadczy. Natomiast jakie były nowości? Oprócz tego, że były te połączone ze sobą lokacje, między którymi żeśmy mogli przenosić, doszło coś takiego, że mogliśmy kupować broń i do niej upgrade'y i poszczególne elementy, na przykład zbroi, tak bym to nazwał, zbroi, tak? Można oczywiście było to też znaleźć, ale
Można było też to dokupować, czyli na przykład mogliśmy sobie twarz mieć lepszą obronę. Coś takiego było w grach, tylko zazwyczaj to było ogólnie jako pancerz. Tutaj mieliśmy element tego pancerza na poszczególne fragmenty ciała, co też było chyba dosyć takie nowe. Natomiast kilka rzeczy, które mnie osobiście zaskoczyły. Początkowo to w to nie wierzyłem, bo gdzieś chyba wyczytałem, że Kingpin jest grą, w której każdy z przeciwników ma inną teksturę. Nie znajdziesz dwóch takich samych przeciwników w całej grze. Okej, pomyślałem, no to spoko. I powiem Wam, że faktycznie, jak to sprawdziłem, wypakowałem w tamtym czasie tekstury wszystkie na dysk i sprawdziłem, ile tych tekstur przeciwników jest i każdy jest inny. Nie ma dwóch takich samych przeciwników. Wracając jeszcze do tego brudu, do tego syfu w Kingpinie, to też jest taki trochę świat, który zamieszkują jacyś w ogóle menele, lumpy, jakieś gangsterzy, wiadomo, prostytutki, taki totalny syf. No i tutaj jeszcze dochodził jeden fajny element, otóż to, że można było z postaciami wchodzić w interakcję. Nie każdy od razu do Ciebie strzelał, jak Cię zobaczył. Niektórzy, jeżeli miałeś schowaną broń, mogłeś do nich podejść i na przykład porozmawiać. Jeżeli miałeś jakieś pieniądze, bo tutaj głównie się zbierało pieniądze, mogłeś wynająć taką osobę, która mogła Ci pomóc jako taki Twój żołnierz i walczyć u Twego boku. To też było dosyć nowe. Zamotałem się. I mogli walczyć przy Twoim boku. Co ciekawe, tutaj też wprowadzono takie jakby zadania poboczne czasami, typu, że trzeba na przykład odbić czyjąś dziewczynę, czy jakieś tam inne. W zasadzie w każdym jakichś takim większych tych lokacjach złączonych mieliśmy jakieś takie mini zadanie, które pchało akcję do przodu, ale zazwyczaj to zadanie to było po prostu pójść do jakiejś miejscówki, powybijaj wszystkich, zobacz co się stało, wróć, tak? W nagrodę zazwyczaj do Ciebie dołączali się na przykład policjanci albo członkowie gangu, którzy potem szli z Tobą i wykonywali zadania. Są też zadania, kiedy na przykład potrzebujemy osoby o określonych umiejętnościach. Jest takie zadanie, gdzie trzeba wysadzić safe i wtedy potrzebujemy gościa, który umie to zrobić, więc musimy mu zapłacić, on wtedy za nami idzie, możemy mu wydawać proste rozkazy typu strzelaj, zostań, idź, takie totalnie podstawowe, no i wracamy z nim, żeby wysadzić ten safe. Także tych zadań było tam może nie było ich za wiele, ale było ogólnie to nowe, to był taki trochę powiew świeżości, jeżeli chodzi o samego Kingpina. Samo to, że mogłeś z niektórymi postaciami pogadać, że nie musiałeś do nich od razu podchodzić i ich zabijać, aczkolwiek mogłeś. Gra tutaj nie narzucała sposobu gry. Jeżeli chciałeś, mogłeś powybijać wszystkich na planszy, nawet tych dobrych, którzy chcieli Ci pomóc, złych, wszystkich mogłeś wykosić do czysta i koniec. Także to było też ogólnie spoko. Znaczy, jeżeli chodzi jednak o mechanikę gry, taką typową strzelankę, to było dosyć takie banalne, muszę przyznać. Fajnie mi się w to grało, słuchajcie. Dzisiaj muszę przyznać, że fajnie mi się w to grało, bo nie dość, że powróciły te wspomnienia, bo zagrywałem się w Kingpina niedługo po premierze, zwłaszcza, że ta gra po pierwsze nie dotyczyła znowu jakichś mutantów, robotów, ufoludów, czegokolwiek, tylko była silnie osadzona w jakiejś rzeczywistości, w której są tylko ludzie i walczysz tylko z ludźmi. Zostało mi to do dzisiaj. Do dzisiaj lubię, jeżeli gram w grę FPS, nie lubię strzelać do jakichś mutantów czy coś. Dzisiaj oczywiście może troszkę mniej, bo na przykład Doom mi się podobał, ale wolę strzelać do postaci ludzkich, bo jest to dla mnie, lepiej się bawię przy tym, ok? Wiem, że to zabrzmiało trochę jak psychopatą, ale no tak jest, ok. Dodatkowo warto wspomnieć, że muzykę do gry zrobiło Cypress Hill, które w tamtych czasach było mocno popularne. To był taki rapik. Ja ogólnie nigdy nie słuchałem Cypress Hill, także nie chcę tutaj powiedzieć, nie wiem jaki to był odłam rapu, aczkolwiek nie podobało mi się samo brzmienie Cypress Hilla, dlatego nigdy go nie słuchałem, aczkolwiek no, jeżeli ktoś słuchał, no to mógł tutaj całkiem tych kawałków cypressowych sobie posłuchać. Oczywiście gra była do 18 lat, bo brutalność w grze była ogromna. Quake wprowadził coś takiego jak postacie, na których widać
kiedy w nie strzelimy, to podmieniała się tekstura. To było bardzo proste, to nie jest to co dzisiaj na przykład jak w Rezydencie 2, że strzelisz mu w oko i widzisz, że tutaj plama oko w ogóle mięcho, tak? Strzelisz w rękę, to się pojawia. Tu było ogólnie dosyć o wiele prościej zrobione, ponieważ każda tekstura miała 3 etapy degradacji, to możecie sobie zobaczyć wypakując teksturę. Jest jedna tekstura, potem jest tekstura troszkę zniszczona i tekstura jakby najbardziej zniszczona. To zniszczenie polegało na tym, że na przykład było widać flaki czy krew. No i w momencie, kiedy przeciwnik dostał od nas odpowiednią liczbę strzałów, no ta tekstura się podmieniała i wydawało się, że on ma więcej tutaj tych elementów, które żeśmy trafili. I to ogólnie robiło wrażenie w tamtym. Dzisiaj to może to jest śmiech w ogóle, można się zastanawiać, jak to w ogóle mogło robić wrażenie. Ale wtedy faktycznie to wrażenie robiło, bo to chyba zapoczątkował Quake. No i oczywiście Kingpin też korzystał z tej dość ciekawej modyfikacji, tak? No to było oczywiście tak, że faktycznie jak strzeliłeś komuś z shotguna w klatę, no to tutaj się pojawiały jakieś tam no to muszę przyznać, że fajnie to w ogóle wyglądało. To jest też trochę taka gra, w której wszyscy w grze, czy tam w całym tym mieście, gdzie to się dzieje, to w ogóle takie habany, tam nie ma ludzi chudych, wszyscy to karki, nie? Wszyscy całe dnie poświęcają na suple i ćwiczenia. Mi się ogólnie podobał ten design i taki pomysł, zwłaszcza, że był taki, no, tak jak mówię, taki klimat był po prostu tak ciężki, że można było go kroić nożem, także to ogólnie bardzo spoko wyszło. Kingpin jakoś nie zdobył specjalnej popularności, no i miał sporego pecha, w zasadzie nie może Kingpin, ale firma Xatrix, ponieważ gra wychodziła niedługo po strzelaninie w szkole Columbine chyba, w tej pierwszej takiej najsłynniejszej strzelaninie. No i powiedzmy sobie szczerze, mocno to nie współgrało z wydarzeniami wydanie takiej brutalnej gry. Zrobiła się nagonka na Kingpina i tam chyba dosyć konkretna ta nagonka. Koniec końców gra trafiła na półki, ale moment, w którym trafiła na półki, firma Xatrix przestała istnieć. Jeżeli chodzi o samą firmę Xatrix, może nie mogę powiedzieć, że ona zasłynęła, ale myślę, że niektóre tytuły mogą być Wam znane, bo o ile 2 części Syberii pojawiły się wcześniej, w to było grane, ale tych gier możecie nie znać, o tyle na przykład Redneck Rampage stworzyło Xatrix. To było na bazie silnika z Duke Nukem 3D. No i później jeszcze stworzyli przed Kingpinem dodatek do Quake'a 2, który się nazywał The Reckoning chyba The Reckoning. Natomiast później przemianowało się to w Grey Matter i pracowali chociażby nad Return to Castle Wolfenstein czy Call of Duty, chyba United Offensive, ale dobrze pamiętam. Także ogólnie cały czas pozostawali w tym sosie tych gier FPS-owych, aczkolwiek no, tutaj tym wybrykiem były pierwsze gry, czyli dwie części Syberii. Natomiast Kingpin, ja bardzo nostalgicznie podchodzę do tego, bo dzisiaj faktycznie odpalając widać, jaka ta gra jest biedna pod kątem graficznym, jakie to jest tam smutne i nie ma żadnych detali, w zasadzie lokacje takie jakieś bidne, ciosane z wielkich kloców, ale powiem Wam, że pomimo to jakieś takie miałem bardzo miłe wspomnienia z tą miałem bardzo miłe wspomnienia, jak zabijałem dziesiątki ludzi, to były takie fajne wspomnienia. Nie no, żartuję, ale bardzo mi się fajnie w to grało w tamtym czasie i bardzo miło wspominam tą grę i ogólnie granie w ten tytuł sprawiało mi dzisiaj masę przyjemności. Okej, jeżeli chodzi o wydanie, mam to wydanie prawdopodobnie brytyjskie. Na pudełko jest w ogóle niepowiązane. To jest jedno z tych pudełek, które jest zupełnie nie jest powiązane z kontentem, który się znajduje na płycie. Jakieś 3 chudych gości, w ogóle nie wiadomo kto to jest. Normalnie to bym powiedział, że to by mogła okładka pasować do Maxa Payne'a, bo to zupełnie nie ma w ogóle przełożenia. Nawet ten nasz główny bohater to wielki chaban, mięśniak bez karku, a tutaj jakiś 3 w ogóle cieniasów sobie stoi z pistoletami. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Okej, w pudełku dość smutno, bo znajduje się na początek karta rejestracyjna od Virginu, manual odnośnie samej gry. W manualu niestety nic nie ma poza podstawowymi informacjami na temat samej rozgrywki, także nic tutaj za bardzo nie znajdziemy. Nawet jest bieda plakat, proszę bardzo, bieda plakat na środku, który bardziej odnosi się do, powiedzmy, kontentu gry niż okładka.
Ten plakat jest strasznie biedny. Nie ma jakiejś historii w ogóle, nic nie ma. Taki trochę to smutne ogólnie jest te manuale. To był czas, kiedy już manuale troszkę wychodzi. Znaczy to był czas, kiedy już big boxy przestawały wychodzić przede wszystkim, więc im już nie zależało, żeby te big boxy czymś wypełnić. Gry przechodziły w DVD slipcase, więc whatever, nie? Więc dostawaliśmy taką manual. No i oczywiście grę na płytce. Gra była na jednej płytce, tutaj pokazuję, jak to wyglądało. Oczywiście gra działała też w trybie multi. Niestety nie grałem w tryb multi, więc nie wypowiem się na ten temat, jak to wyglądało w tamtym czasie. Natomiast tryb multi nazywa się Gangbang. To jest taka mała ciekawostka. I ogólnie też gra, myślę, że zasłynęła z tego, że jest niesamowita liczba bluzgów w niej. To jest co drugie słowo, to jest bluzg. No i też powiedzmy to, że gra mocno inspirowała, zżynała niektóre pomysły z filmów. Na przykład główny Kingpin jest wzorowany na Marcelusu Wallace'ie z filmu Pulp Fiction. Jeżeli go raz zobaczycie, to nie sposób stwierdzić, że mógł być to przypadek. Jest to toczka w toczkę Marcellus Wallace, nawet ma ten plaster tutaj na karku nalepiony. Także no cóż, to były trochę takie czasy, kiedy no bardzo chciano te gry robić już w 3D na tych silnikach Quake'owych i one tak wyglądały w porównaniu do tego, co na przykład, nie wiem, mógł zaoferować Duke, tak? Czyli tam, że miałeś mnóstwo interaktywnych rzeczy, tutaj tej interaktywności było mniej i miałem wrażenie, że te wszystkie gry na id-Techu 1 i 2 były takie ciosane z grubych kawałów poligonu, szczególnie to po lokacjach widać, wszystko jest masywne, duże, ogromne, takie sprawia wrażenie takiego ciężkiego. Oczywiście to dobrze współgrało z Kingpinem i z całym tym klimatem tej mieściny podejrzanej, aczkolwiek no, to miałem takie wrażenie, że te gry techowe takie były, znaczy na tych techach były takie ciężkie ogólnie, takie molochowe, że tak powiem. Okej, czy dzisiaj warto zagrać? Słuchajcie, powiem wam tak, no jest to nadal fajna gra, nadal można się fajnie bawić. Nie jest to taka, powiedzmy, rozpierducha jak chociażby w Soldier of Fortune, gdzie były to odstrzeliwanie poszczególnych elementów ciała i to było fantastyczne. Znowu zabrzmiałem jak psychopata. To było fantastyczne, jak mogłeś kogoś głowę strzelić, to było takie super. Natomiast tutaj to bardziej jeszcze ta gra taka bardziej jedną nogą jeszcze w starych takich klimatach. Niby już 3D, ale jeszcze tam dużo rzeczy brakowało. No ale jest parę fajnych patentów, które powiedzmy wprowadzono, no to te możliwości rozmowy z postaciami, no to było ogólnie bardzo fajna rzecz. No i muzyka, jak ktoś lubi Cypress Hill, to myślę, że będzie się czuł jak w domu. Natomiast no polecam, bo Kingpin jest fajną grą, nadal uważam, że jest bardzo spoko. Chyba gra była dodawana też do jakiegoś CD Action, stąd moje przeświadczenie o tym, że większość z Was grała w Kingpina, także nie trzeba tutaj sobie strzępić języka, bo doskonale wiecie, co to jest. Niemniej, no polecam. Fajna gra z fajnym, ciężkim klimatem, aczkolwiek z mocno przesadzoną ilością bluzgów. I taka wbrew pozorom, pomimo dodania tych wszystkich elementów, taka trochę prosta, taka prostacka strzelaninka w ogóle z fabułą, której w zasadzie nie ma i w zasadzie nie ma żadnej motywacji, żeby tego Kingpina pobić czy tam zabić, także taki dosyć specyficzny tytuł, ale fajny. No coś próbowano nowego wtłoczyć. Zresztą tu jeszcze dodam, no wybaczcie, że tak przedłużam, Xatrix próbował wtłaczać jakieś nowe pomysły do tych gier, bo Redneck Rampage, który działał na silniku Duke'a, no też wprowadzał trochę nowych elementów, tak? Tam jednak ten Redneck odznaczał się na tle tych wszystkich innych gier na tym silniku Build, że no było trochę tych, a to samochód jeździł w kółko, także tam było trochę takich rzeczy, które próbowano wtłoczyć i wprowadzić coś nowego. No i dodam jeszcze, że dodatek The Reckoning uważany jest za najlepszy dodatek do Quake'a 2. Nie wiem, tak słyszałem, że jest jeden z najlepszych, chyba dodatki były 3 i ten The Reckoning jest chyba właśnie najlepszy, także Xatrix wiedział, co robi. No i oczywiście Return to the Castle Wolfenstein też chyba całkiem niezła gra, także zresztą tak samo jak United Offensive, także mają głowę na karku, umieli zrobić dobre FPS-y, więc i Kingpin też tak bardzo od nich nie odstaje. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!